Witajcie! System poboru opłat drogowych u naszych południowych sąsiadów jest bliźniaczo podobny do innych rozwiązań bazujących na technologii mikrofal, ale ma pewne cechy, które go wyróżniają, choćby cena za kilometr uzależniona od pory i dnia tygodnia. Przed Wami odcinek o czeskim systemie Myto.cz. Zapraszam na C+E, jedziemy z tematem. Mówiłem już na kanale o rozwiązaniach z kilku europejskich krajów i trudno jest mi opowiadać o kolejnym bez nawiązywania do poprzednich filmów. Dlatego jeśli jeszcze ich nie widzieliście, to tutaj macie odnośnik do playlisty z pozostałymi odcinkami dotyczącymi opłat drogowych. Dobra, co warto wiedzieć o Myto.cz? To oparty na technologii mikrofal system poboru opłat, który korzysta z dokładnie takiego samego urządzenia pokładowego, jakie mamy w polskim Viatolu. Niestety systemy polski i czeski nie współpracują ze sobą, więc pomimo tego, że z technologicznego punktu widzenia są takie same, musimy mieć osobne urządzenie dla każdego z tych krajów. W Czechach OBU jest przypisane do numeru rejestracyjnego ciągnika i jest bezobsługowe. Nie wymieniamy w nim baterii, a za pomocą tego guzika możemy jedynie zmienić ustawienia liczby osi i sprawdzić, czy w ogóle działa. Można je odebrać w specjalnych punktach dystrybucyjnych zlokalizowanych na granicy czeskiej oraz na przykład na stacjach paliw. Kaucja wynosi 1550 koron, co w przeliczeniu daje nam około 250 zł. Żeby otrzymać tę skrzynkę, wypełniamy druk, na którym podajemy wszystkie niezbędne dane, m.in. numer rejestracyjny, klasę emisji spalin czy liczbę osi. Urządzenie mocujemy na przedniej szybie za pomocą takich samoprzylepnych rzepów. Ważne jest, żeby przy nim nie majstrować, nie próbować go rozkręcać, bo narażamy się wtedy na utratę kaucji. Bramownice rozmieszczone są na drogach płatnych, a po przejechaniu pod każdą z nich poprawnie działające i opłacone urządzenie wyda jeden sygnał dźwiękowy. Wszystkie szczegóły dotyczące pozostałych komunikatów, które wydaje taka skrzynka, znajdziecie w moim odcinku o systemie Viatol. Co ciekawe, Czesi do urządzenia dołączają specjalne opakowanie ochronne, które uniemożliwia komunikację z bramownicami, dzięki czemu opłaty nie są pobierane. Producent daje taką możliwość, jeśli na przykład wieziemy OBU pojazdem niepodlegającym opłacie. Urządzenie wrzucamy do opakowania, po czym odklejamy ten pasek, zaginamy i zaklejamy. Teraz opłata nie zostanie pobrana, bo dzięki temu, że opakowanie jest metalizowane, mikrofale nie mogą przedostać się na zewnątrz ani wpaść do środka. System Myto.cz działa od 2007 roku i obejmuje autostrady, drogi dla pojazdów silnikowych oraz niektóre z dróg pierwszej klasy. Dotyczy pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 tony. Warto wiedzieć, że w czeskim prawie od 2016 roku nie funkcjonują drogi ekspresowe. Stawka za kilometr naliczana jest odcinkowo i zależy od typu pojazdu, przepisy wyróżniają pojazdy ciężarowe i autobusy, klasy emisji spalin od Euro 0 do Euro 6, przy czym pojazdy z najwyższą klasą emisji płacą najmniej, liczby osi pojazdu, kategorii dróg oraz pory i dnia tygodnia. To jest ciekawa zależność i w dotąd opisanych systemach na taką składową kwotę za kilometr jeszcze nie trafiliśmy. W Czechach stawka w piątki pomiędzy godziną 15 a 20 jest powiększona. Wynika to z założenia tamtejszych władz, że tego dnia i o tej porze Czesi wyjeżdżają na weekend za miasto i ruch na drogach jest wzmożony, co zwiększa niebezpieczeństwo wypadków. Dlatego, aby zniechęcić przewoźników i zmniejszyć ruch, zastosowali podwyższone stawki. W Czechach za drogi możemy płacić na dwa sposoby: prepay i postpay. W tym pierwszym przypadku płacimy z góry gotówką, kartą płatniczą lub paliwową w jednym z punktów dystrybucyjnych. Musimy pracownikowi takiego punktu pokazać, że posiadamy urządzenie Premit. Załóżmy, że przez Czechy jedziecie tylko raz, tam i z powrotem. W takiej sytuacji przedpłata jest najlepszym rozwiązaniem. Na granicy wykupujecie Premida, opłacacie kaucję i minimalną stawkę do ładowania, która wynosi 1000 koron. Przy powrocie do Polski oddajecie skrzyneczkę. Kaucję Wam zwracają, a jeśli nie wyjeździliście całej przedpłaconej kwoty, oddadzą Wam różnicę. Całkiem spoko. Tylko pamiętajcie, jeżeli nie oddacie urządzenia, a nie będziecie z niego korzystali do płacenia za czeskie drogi przez dłużej niż rok, to zostanie ono zablokowane.
Przepadnie Wam też kaucja oraz wszystkie środki na koncie prepay. Drugi sposób to postpay. Tutaj potrzebna jest już umowa firmy, w której pracujecie z operatorem, a opłata regulowana jest na podstawie cyklicznego podsumowania finansowego. W tym przypadku kierowca jedynie musi zadbać o to, by od czasu do czasu sprawdzać, czy urządzenie działa poprawnie. Tak jak już wspomniałem, warto to robić, bo może się w nim na przykład rozładować bateria i wtedy opłata nie zostanie uiszczona. A odpowiedzialność za kontrolę poprawności działania OBU spoczywa na kierowcy. Kontrole odbywają się za pośrednictwem specjalnych bramownic oraz prowadzone są przez patrole Generalnego Urzędu Ceł Republiki Czeskiej. Jeśli coś jest nie tak, warto wszystko wyjaśnić w punkcie dystrybucyjnym. Tam urządzenie można wymienić na sprawne oraz uregulować opłaty za odcinki, na których skrzynka nie działała nam poprawnie. O czeskim Premidzie to wszystko. Jeśli widzieliście pozostałe odcinki z tej serii, dajcie znać, który z dotychczas omówionych systemów wydaje Wam się najbardziej dopracowany. Komentarze są Wasze. Ja życzę szerokości C+E. Do zobaczenia.